Witam was serdecznie w długo wyczekiwanym materiale na temat jak zarobić twój pierwszy miliard/bilion silvera w Albion Online. Jak możecie się pewnie spodziewać, cały materiał będzie się opierał głównie na temat ekonomii w Albionie, bo to jest definitywnie najprostszy sposób na zarobienie dużych kwot silvera w tej grze. Swoją drogą polecam obejrzeć materiał do samego końca, ponieważ na samym końcu wrzucę pełną listę tego, jak ja to robiłem, że tak powiem, jak ja sobie te wszystkie kroki przechodziłem po kolei. Tak naprawdę dzięki samemu craftingowi z Savixem przemiliłem już około 50 bilionów silvera łącznie, także myślę, że mam wam to tłumaczyć. Ale jak się pewnie spodziewacie, na sam start potrzebujecie jakiejś kwoty minimalnej, od której zaczniecie przerabiać, craftować, kupować, sprzedawać, a ta kwota wynosi 10 milionów. W sensie serio, jak masz poniżej 10 milionów, po prostu się nie opłaca, bo będziecie zdecydowanie za dużo czasu poświęcać względem tego, co zyskacie. Więc te pierwsze 10 milionów szczerze polecam wam zarobić gdziekolwiek, to znaczy moby na open worldzie, kampy, bosslayery, skrzynki, cokolwiek. Po prostu, żebyście mieli tą kwotę 10 milionów na start. Jako że na sam początek mamy jedynie 10 milionów, musimy szybko sprzedawać, szybko kupować i mieć bardzo szybki, dynamiczny przemiał silvera. Także oczywiście, że skupimy się na samym początku na black markecie. Teraz tak naprawdę masz dwie drogi. Jedna to troszkę bardziej utrudniona i druga prostsza, ale bardziej wymagająca. Już wam tłumaczę, o co chodzi. Zasada black marketu jest dosyć prosta, ponieważ na black markecie sprzedają się praktycznie wszystkie itemy nieartefaktowe w tierze 4, 5 oraz 6. Oczywiście 7-kowe, 8-kowe bądź wyższe tiery również, ale ten core, ta podstawa to jest tier 4, 5, 6. Teraz zależy to od ciebie, skąd te itemy tak naprawdę pozyskasz. Możesz tworzyć zlecenia kupna na zwykłym markecie, przez co kupujesz je znacznie taniej, w jak największych ilościach oczywiście. Ewentualnie możesz je samemu craftować. Tylko ten craft jest delikatnie problematyczny. Ponieważ jeśli chcesz realnie craftować, musisz to robić bez fokusu. Nie potrzebujesz do tego premki, zresztą ona jest nawet niewskazana, jeśli chodzi o sam fokus. Fokus korzystasz, jeśli craftujesz w mieście, a do tego przyjdziemy troszkę później. Tylko pojawia się jeden mały problem. Ponieważ będziesz craftował bez fokusu, zgaduję, że nie masz specek, tak jak i ja zawsze craftowałem bez specek, bez fokusu, itemy na black market. Także potrzebujesz do tego najlepiej hideoutu. I to nie byle jakiego hideoutu, bo hideoutu na minimum quality 3. Jeśli masz hideout na quality 3, jest delikatnie załadowany tymi kulkami, tam moc podchodzi już pod maksa, możesz zacząć craftować bez fokusu i mieć po pierwsze zysk na samym crafcie, estimate value będzie ci skakało, a co ważniejsze, black market oferuje ci często 20, 30, 40, a nawet i 100% wartości początkowej itemu. Więc niektóre itemy, które zresztą wam pokażę na koniec filmu, mogą kosztować, załóżmy, w przybliżonej wartości 50 tysięcy, a sprzedasz je za 100 tysięcy. I takich przedmiotów możesz sprzedawać setki, jak nie tysiące dziennie. Oczywiście trzeba na to uważać, ponieważ te ceny dosyć regularnie się zmieniają. Tylko okej, co jeśli nie masz takiego hideoutu? Opcji jest kilka. No tak jak mówiłem, pierwsza opcja, możesz po prostu wystawić zlecenia kupna. I to tyle. Skupujesz jak najwięcej w różnych miastach, transportujesz to wszystko do Caerleonu, sprzedajesz to na black markecie, po czym realizujesz swój zysk w prawdopodobnie 2 dni. Ale jeśli chciałbyś jednak zdobyć taki dostęp do hideoutu, musisz dołączyć do gildii, która go posiada, ewentualnie wykupić sobie taki dostęp w jednym z aktualnie stojących hideoutów, czyli w jednych z gildii. Że ja na twoim miejscu bym się poważnie zastanowił nad dołączeniem do gildii, która ma crafting na danym quality, na danym tierze. Jeśli chcesz sobie ułatwić życie oczywiście. No ale okej. Powiem ci, jak mniej więcej sprawdzam same ceny na black markecie, żeby wiedzieć, co kupować, co craftować i tak dalej. Ja personalnie robię tak. Podjeżdżam do marketu, zwykłego marketu w Caerleonie, kupuję 4.0 itemy, całą listę i później sobie przeklikuję 4.1, 4.2, 5.0, 5.1, 5.2, 6.0, 6.1 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Sprawdzam każdy tier tego przedmiotu, przeliczam sobie, ile on kosztuje względem ceny początkowej, czyli przykładowo estimate, średnia cena wynosi 50 tysięcy, sprzedaje się za 70, także obliczam sobie procent, który tego zarabiam i później profituję. To znaczy ta różnica pomiędzy ceną podstawową a ceną na black markecie to jest twój zysk. I naprawdę zalecam do patrzenia na tego jako procent, a nie za czysty silver, ponieważ na jednym itemie możesz zrobić 300 tysięcy, na drugim itemie możesz zrobić 10 tysięcy, ale i tak będzie się opłacało korzystać z itema, który zarabia 10 tysięcy, ponieważ sprzedajesz go znacznie więcej. Na ekran w tym momencie wrzucę wam parę przedmiotów z danymi przebitkami cenowymi, tak żebyście mieli porównanie, czy warto, czy nie warto, no oczywiście, że warto, aczkolwiek żebyście sami sobie to zobaczyli. Także macie to gdzieś prawdopodobnie tu, wam się cały czas wyświetla, a ja coś mówię, żebyście sobie czytali w międzyczasie. Teraz tak naprawdę to, co powinniście robić, to kupować,
sprzedawać, kupować, sprzedawać, craftować, sprzedawać, craftować, sprzedawać i tak w kółko. Tylko właśnie ta opcja z craftingiem jest o tyle lepsza, że wbijacie sobie specki, a z tych specek możemy później skorzystać. No ale te itemy do Carleonu też jakoś trzeba przewieźć, no nie powiem wam po prostu, że macie je przewieźć. Już wam mówię najlepsze rozwiązanie, jak to zrobić. Jesteście w Carleonie na środku miasta, macie wyjazdy na NW, NE, no na każdą stronę świata tak naprawdę, ewentualnie Underwayem, czyli podziemiami. Wyjeżdżacie na koniku trójkowym, sprawdzacie każdego Avaroada, znajdziecie Avaroada na bezpieczną strefę i mykacie sobie od bezpiecznej strefy Avalonem do Carleonu. Przewóz na 99% będzie bezpieczny, jeśli wcześniej na koniku sprawdzicie, czy realnie ta trasa jest pusta. A już najbardziej wam polecam wziąć sobie kolegę, który będzie jechał 2-3 ekrany przed tobą i ci skautował, sprawdzał, czy coś tam jest. Jak taki Avarot się nie zrespi, szczerze, polecam ci po prostu odpuścić, poczekać parę godzin, sprawdzić jeszcze raz, aż będzie. Choć praktycznie gwarantuję że za każdym razem jakiś Avarot będzie się znajdywał. O, ale jest też jedna świetna taktyka, czyli Bandit Event. No właśnie. Jak klikniecie sobie mapę, w prawym górnym rogu może wam się pokazać event bandytów. Bardzo dużo ludzi robi transporty korzystając z tego eventu. Wyjeżdżasz z Dymchur z ogromnym blobem graczy, na wołku, na czymkolwiek, oczywiście nie flagujesz się, czy jakimkolwiek moncie transportowym. Jedziesz w bardzo dużym ZVZ, powiedzmy, blobie frakcyjnym i po kolei z outpostu do outpostu aż do Carleonu i przewóz jest praktycznie w 100% bezpieczny. Przeważnie tam ze 100 osób ginie może 1, 2, maksymalnie 3, także no masz 3% na śmierć. A opcja nieskończona, czyli zgarnięcie sobie kilku kolegów i po prostu jeżdżenie w 10 osób w setach pod walkę, small scale czy cokolwiek, z miasta do Carleonu, z Carleonu do miasta i tak w kółko sobie lecisz, jedno prawo, lewo, prawo. My jak z chłopakami jeździliśmy w ten sposób, w parę godzin przewieźliśmy powyżej 1,5 biliona silvera. Także myślę, że szybko możecie to zrobić. I tak zupełnie szczerze polecam wam przerobić tak ze 100 milionów silvera, z tych 10 milionów zrobić sobie 100 milionów silvera w sposób, który wam przed chwilą przedstawiłem i później zacząć się bawić w craft na hideoutie na quality 4, 5, 6, do którego dostęp, jeśli nie gracie w gildii ZVZ, ale nie macie takiego hideoutu, sobie go po prostu kup. Przeważnie gildie udostępniają taki hideout za około 10 milionów tygodniowo, a jak zobaczysz jakie są z tego zyski, myślę, że się na tym zastanowisz. Ale też jest jeden problem, bo nie masz specek. Na sam start oczywiście nie masz ani jednej specki, żeby realnie zacząć to robić. Także co? Jakie itemy craftowasz na sam początek? Sprawdzasz sobie, jaka strefa, na której masz hideout lub strefa, na której chcesz kupić sobie dostęp do hideoutu, ma biom. Każdy biom ma swoje itemki. Patrząc na te buffy, które ma dana strefa, wybierasz sobie jakąś bronię. Przykładowo najlepiej jest brać bronie, które są albo w mecie PvP, albo w mecie PvE i craftować je 4.4. Sprzedaje się ich multum z ogromną przebitką, często 300-400 tysięcy od jednej sztuki, gdzie łączny koszt tego itemu wynosi 1 200 000. Oczywiście mówię bez fokusu, dalej nie używamy skupienia. A tak swoją drogą to teraz na ekranie wam pokazuję, jak się sprawdza, ile danych przedmiotów się sprzedaje. To jest najważniejsza rzecz. Bo to, że coś wykraftujesz i dużo na tym zarobisz, to jedno, ale musisz to również sprzedać. Chcę wam wymienić parę takich przedmiotów, których ja korzystałem. Permafrost 445464, tak samo Blazing 445464, tak samo Boltcastery 44 i tak dalej, śmiercionośki, Bloodlettery, nawet carvingi się sprzedawały, Infinity Blade'y. Tych broni jest multum, po prostu musisz wiedzieć mniej więcej jak działa meta. Dlatego parę tych itemków wam wymieniłem, ale jakbyście mieli jakieś pytania, to śmiało piszcie mi na komentarzach w Discordzie, cokolwiek, to wam po prostu powiem, co się opłaca. Ale dobra, wybraliście sobie jakiś taki item i teraz jak przeliczyć, czy on się serio, sensownie opłaca? No to popatrz, liczysz sobie cenę surowców, który ma dany item. Przykładowo, 12 sztuk drewna, 20 sztuk stali, mnożysz cenę drewna razy 12 sztuk, mnożysz cenę stali razy 20 sztuk, dodajesz te wartości do siebie, odejmujesz zwrot, który masz na stacji w hideoutie, czyli załóżmy 40% i dodajesz do tego cenę artefaktu. I ta cena, która ci wyjdzie, to jest cena craftu. I porównujesz sobie z ceną, za która się sprzedaje na markecie i różnica tych dwóch cen to twój zysk. Oczywiście polecam wam craftowanie różnych przedmiotów, przez to macie znacznie większe możliwości w sprzedaży tego. Z tego względu, że jak craftujecie jeden, a macie ograniczony, macie tylko 5 miast, tak na dobrą sprawę, czy tam 6, w których możecie to sprzedawać. Więc jeden item rozkładacie na 6 miast, a jak craftujecie przykładowo 5 itemów, to te 5 itemów rozkładacie na 6 miast, oczywiście 5 różnych itemów, przez to znacznie szybciej wam się sprzedają i znacznie szybciej ten silver do was wraca z dużą nawiązką. Ale pamiętajcie również o tym, że musicie używać książeczek do craftu. Na ekranie widzicie, jakie to są książeczki, kupujecie je albo na markecie, albo u pracowników.
Po czym podczas craftu musicie je mieć w EQ, craftujecie, one się napełniają i generują wam dodatkowy profit. Co ważne, jak craftujecie item szóstkowy, książka musi być szóstkowa, siódemkowa, piątkowa się nie napełni, tier zawsze musi być równy. Już taki endgame rzeczywiście tej taktyki, to craftowanie itemów na wysokich speckach, jak już sobie wyspeckujesz tymi poprzednimi metodami, craftowanie 7-4, 8-4 itemów, które generują wam niesamowicie duży profit, ludzie to realnie kupują, przez długi czas tak robiliśmy, a jak siądzie wam 8-4 lub 7-4 Masterpiece, no to zgarniacie całą bankę. Oczywiście na sam koniec na ekranie wam wrzucę itemy, które ja craftowałem, już przeliczone itemy, ile dają zysku, jaki jest profit z tych itemów, czy warto je craftować, czy nie. Trochę wam pokażę zresztą taką moją drogę, którą przeszedłem, jeśli chodzi o crafting. I możecie się na nim delikatnie wzorować. Tam dzięki tym wszystkim sposobom, które wymieniłem na Twitchu, rozdaliśmy już łącznie parę bilionów silvera. No, żebyście mieli fajne nagrody, nie? Także myślę, że sam dowód, że działa, jest. Możecie sami sprawdzić na grze, czy te wartości, które wam podałem, są aktualne, czy nie. Oczywiście na ten moment są, ale za 2-3 tygodnie może się to zmienić. Mogą inne itemy skoczyć w cenie, oczywiście. Także cały czas sobie to kontrolujcie, cały czas sobie to sprawdzajcie. Na sam koniec miły prezencik dla was. Jeśli napiszecie swój nick w komentarzach, rozdam wam jakiś item 6-4 wykraftowany przeze mnie. Także zapraszam do zapisów. I możecie również wpadać na naszego Twitcha, na którym streamujemy codziennie o 16:30. Możecie tam zadawać pytania, o cokolwiek byście tak naprawdę chcieli. Także co, ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Słyszymy się następnym razem. Cześć!